Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj jesteśmy w Saigonie, czyli obecnie Ho Chi Minh, mieście, które zostało tak nazwane na cześć prezydenta Ho Chi Minha, który zjednoczył północ i południe Wietnamu. Powiem tak, ja przez ostatnie 2 miesiące wypytywałam się ludzi, których spotkałam w hostelach po drodze, na jaki czas, na jak długo jechać do Ho Chi Minh, do Saigonu i co tutaj zobaczyć. No i tak naprawdę to się pojawiają dwie odpowiedzi, że 2 dni wystarczą. Jeśli rzeczywiście chcecie zwiedzić takie najbardziej popularne miejscówki, czyli tunele Cu Chi, które są przykładem właśnie tego, jak partyzantka z północy walczyła z amerykańskimi żołnierzami tutaj na południu, no to tutaj jest wycieczka na takie pół dnia i później takie drugie pół dnia, żeby pochodzić po mieście, zostać na wieczór, żeby sobie też właśnie zobaczyć, jak to życie wygląda tutaj. Ale moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne co do tego miasta. Rzeczywiście zabytków jako takich nie ma, ale znaczy są jakieś tam ładniejsze budynki, powiedzmy. Budynek poczty. Jeszcze tego nie widać do końca, ale ruch uliczny tutaj w Saigonie to jest naprawdę, ani w Bangkoku takiego nie widziałam, ani w Hanoi. Ten ruch był bardzo, bardzo męczący, ale żeby było aż takie zagęszczenie skuterów, to tego nie widziałam. Dystrykt 1 jest pełen zieleni, pełen parków. Naprawdę co kilkaset metrów tutaj się trafia na park. Tak wygląda życie w tych parkach koło 7 rano. Są tutaj ludzie, którzy ćwiczą, uprawiają jogę, rozciągają się, grają w badmintona. Tutaj widzę jakieś tai chi. Są siłownie na powietrzu. No o tej porze tutaj jest życie po prostu. Znalazłam coś, co się nazywa Water Bus, który tutaj po okolicznej rzece mnie przewiezie. Wyrobiłam się na pierwszy Water Bus o 8:30 rano. Nawet jeszcze mam za 20 minut wolnego. W każdym razie biletów za bardzo nie można kupić online, ponieważ trzeba mieć wietnamski numer konta, żeby móc zapłacić. Tutaj w wielu miejscach tak jest. Tak więc warto przyjść trochę wcześniej, być te pół godziny wcześniej, żeby w ogóle mieć szansę, żeby kupić bilet. Myślę, że na
ten pierwszy o 8:30 to nie jest aż taki problem, ale na te późniejsze to już rzeczywiście może być większy problem, żeby kupić bilet. No i też warto być wcześniej, żeby zająć sobie może jakieś lepsze miejsce. Ja czytałam, że fajnie usiąść z tyłu, bo tam jest trochę wentylacji. Klima podobno w środku więcej nie działa niż działa. I z przodu okna się nie otwierają, w związku z tym lepiej jednak usiąść z tyłu. No więc najwyraźniej mi się udało, bo mam miejsce na zewnątrz. Chociaż ta łódka na pewno nie będzie zapełniona. No więc wycieczka w jedną stronę waterbussem zajmuje około godziny. Mamy tutaj 5 stacji po drodze. Z tego co wiem, to można wyjść i później z powrotem wejść, jeśli się kupi bilet w dwie strony. Ogólnie, szczerze mówiąc, za 30 000 dong w dwie strony, dwugodzinna wycieczka po rzece to jest za darmo i moim zdaniem trzeba to zrobić w Saigonie, póki oni jeszcze te wycieczki sprzedają tak tanio, bo może to się zmienić. Jak tylko łódź wypłynie z najbardziej nowoczesnej dzielnicy w Saigonie, czyli District 1, to szybko się bardzo zmienia ta linia brzegowa, już znikają wszystkie wieżowce, więcej ich nie ma i zaczyna się najpierw takie budownictwo lokalne, a później chwilami są takie slumsy nawet. Ja bym jednak polecała pójść na ten pierwszy waterbus, dlatego że pewnie ma on najmniej turystów, więc jest największe prawdopodobieństwo, że się na niego załapiecie. To po pierwsze. Po drugie, no mimo iż on startuje o 8:30, to tak naprawdę taka wycieczka się kończy o 10:30 dopiero, bo to jest godzina w jedną stronę, prawie. Tak więc no, jesteście w mieście o 10:30 albo na późne śniadanie, albo na to, żeby dalej sobie zacząć tutaj zwiedzać właśnie ten District 1. I moim zdaniem to jest fajna opcja, nie marnujecie czasu i to jest fajny sposób, żeby też zacząć dzień w Saigonie, moim zdaniem.
A to jest budynek, który znalazłam na Instagramie. To miał być budynek, w którym się znajdują coffee shopy i kawiarnie. Super fajnie wyglądał na Instagramie i był tak fajnie podświetlony, więc stwierdziłam, że jak już jestem na tym placu, to go odwiedzę. Okazało się, że budynek ten to są takie małe dosyć restauracje, więcej restauracji niż kawiarni tak naprawdę. I dodatkowo wszystkie dosyć drogie. Jeśli macie ochotę odwiedzić ten budynek, no to tak jak mówię, on jest na głównym placu, nie trzeba nigdzie zbaczać z kursu, żeby go zobaczyć. Natomiast powiem szczerze, że jako tako nic tam takiego ciekawego nie było. Może poza tym, że w ten sposób można zobaczyć trochę, jak te bloki i budynki wyglądają jakby od podwórka. Kilka ciekawostek na temat Saigonu. Saigon to największe miasto w Wietnamie, zamieszkuje około 10 milionów ludzi i to zdecydowanie widać tutaj na tutejszych ulicach. Co ciekawe, w Saigonie jest około 7 milionów skuterów i motorów i podobno 1000 nowych przybywa każdego dnia. Więc jest ich dużo i to absolutnie widać, szczególnie przy porannym i popołudniowym ruchu, jak wszyscy jadą do szkoły, do pracy i tak dalej. To jest po prostu szaleństwo. Nie widziałam jeszcze takiej ilości skuterów nigdzie chyba. Saigon uchodzi również za najbardziej nowoczesne miasto w Wietnamie. Chyba trochę mogę to zauważyć, nie spędzę tutaj dużo czasu, dosłownie kilka dni, natomiast rzeczywiście ten dystrykt 1, czyli to samo ścisłe centrum, jest usiane wieżowcami. Oczywiście są tutaj też stare budynki, ale jest dużo rzeczywiście bardzo nowoczesnych budynków. Również tutaj znajduje się najwyższy budynek w Wietnamie, na którym można sobie wjechać na wieżę widokową. Koszt chyba to jest 250 000 dong, czyli około 45 zł, coś takiego. Ogólnie ciekawa tutaj mieszanka architektury właśnie kolonialnej, francuskiej, tych wpływów amerykańskich, takich bardzo, bardzo nowoczesnych. No i jest to ciekawe miasto. A to jest właśnie budynek Urzędu Miasta. Piękny, bogaty. No i dla mnie dalej zaskakujący. Za każdym razem jak widzę takie ewidentnie europejskie budynki, to dla mnie to jest no, ciekawe, no tak powiem. Tutaj tuż obok budynku właśnie Urzędu Miasta znajduje się jedno z większych i bardziej ekskluzywnych centrów handlowych Vincom. Idziemy sobie poglądać, co tam ciekawego. No, thank you. No dobra, największe to jednak na pewno nie jest centrum, ale są tutaj takie
Normalne marki również. Są drogie, ale jest też Stradivarius, jest Zara, jest H&M. Ceny, bym powiedziała, są chyba takie jak w Europie, wszędzie. Więc jesteśmy w Muzeum ku Pamięci Wojny Wietnamskiej, czyli tej z Stanami Zjednoczonymi. Tutaj jest dużo eksponatów, jeśli chodzi o właśnie samoloty, helikoptery, czołgi, armatki wojenne, tego typu rzeczy. To muzeum bardzo polecam odwiedzić, nawet dla ludzi, którzy nie interesują się jakoś specjalnie historią. To są takie bardzo podstawowe informacje, które warto wiedzieć. Czy koniecznie trzeba tutaj przyjechać? Raczej nie. Rzeczywiście poza takimi właśnie kolonialnymi budynkami jak poczta, jak Urząd Miasta i kilka jeszcze innych, które są ładne i ciekawe do zobaczenia, to tak naprawdę nie wiem, czy jest tutaj coś do roboty. Natomiast tak, żeby bardzo tutaj trzeba było przyjechać, to niekoniecznie. Jeśli tu wylądujecie, to ja bym tutaj została na 1, może 2 dni, ale uciekałabym dalej. Podobnie jest Hanoi. To są takie moje tutaj odczucia, chociaż ja muszę przyznać, że akurat Saigon dużo bardziej przypadł mi do gustu. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeśli chcecie pomóc mój kanał, to zasubskrybujcie, dajcie mi lajka i napiszcie może jakiś komentarz. Jeśli macie jakieś pytania a propos Wietnamu, ja tu spędziłam 3 miesiące. Oczywiście ekspertem nie jestem, ale coś tam może mogę pomóc. Tak więc dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie z Saigonu i do usłyszenia w Kambodży już niedługo.